propos tych strojów labowych, co one ten to też Hejka, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Szykujemy się do wyjścia. Niedługo mój mąż powinien być. Jeszcze nie wiem o której. Miał być około 10, już jest po 10, nawet 7 minut, dlatego jeszcze mam czas, żeby wypić kawę i wyszykować się mniej więcej. Odprowadziłam Eliasza. Pogoda jest okrutna. Raczej okrutna, no po prostu przywiozłam deszcz z Polski, spójrzcie. Tak. Słyszałam coś od koleżanki, że tutaj w Polsce zaczyna być ładna pogoda, kiedy wyjechałam, więc słuchajcie, tak, mam dużo szczęścia, dużo farta, nie powiem, jeżeli chodzi o deszczyk, ale dobra, to nie o to. Pewnie się zastanawiacie po tytule, o co mi chodzi. Wytłumaczę wam, jak przyjedzie mój mąż, bo może będę musiała się go jeszcze troszkę pewnych informacji podpytać, no ale mieliśmy jedną z takich nieciekawych sytuacji, o której oczywiście opowiem wam za chwilę. Ja jeszcze się trochę odprężę przed przyjazdem mojego męża, bo zaczytałam się w książkach. Już przeczytałam pierwszy tom Sarah J. Maas i teraz czytam drugi już tom Sarah J. Maas. Jestem chyba na 150 stronie, więc chłonę te książki niesamowicie, więc naprawdę cieszę się, że zainwestowałam w, może nie czytnik do czytania książek, chyba muszę iść w ogóle po to, ale ogólnie w subskrypcję do czytania książek. Właśnie, o to mi bardziej chodziło. I podładował mi się tablet, czy zostawiłam go na noc bez ładowania? Poczekajcie, ułożę was tutaj. Będzie mi smutno. No, zostawiłam go nieładującego się tableta tutaj przy tej, bo wieczorem jeszcze czytałam i okazało się, że go nie podłączyłam ponownie do ładowania. Brawo. A tak chciałam go podładować, bo nawet zaczęła mi pikać przez cały czas informacja, że Martyna, podładuj mnie. Nawet chyba 2 czy 3 razy się mi wyłączył. Dobra, piję kawę i będziemy się widzieć już pewnie w samochodzie. Mam nadzieję, że niedługo mój mąż przyjedzie. Pierwsze na dzisiaj zadanie do wykonania to musimy, słuchajcie, pojechać po mój kupon, czyli do naszego centrum, aby otrzymać tą kartę specjalną, którą rząd dał nam w prezencie. Tak, może można tak powiedzieć. To chyba jest 180, it's 180, yes? Seoul 150, but other countryside Yes. 180,000. But we are not countryside. But Gyeonggi-do, Seoul, if you don't live there, there is Jibang, we call Jibang. Jibang is not mean countryside, but it's not downtown. It's cruel. Dobra, mój mąż wytłumaczył mi, że tak jakbyśmy byli wioską, nie? Że jeżeli nie żyjesz w Seulu, to wtedy dostajesz 180 000, a jeżeli żyjesz w Gyeonggi-do i Seulu, czyli w samej stolicy, gdzie po prostu zarabia się więcej ludzi żyje, to dostaje się 150 000. Trochę to zabawne. No dobra, nie? Busan drugie największe miasto, a nazywa się wioską Seulu. Nie mogę z tego. Nie mogę, naprawdę, przepraszam, ale to tak śmiesznie brzmi. Dobrze, to idę po swoje wioskowe 180 000. Dobra, lecę, bo już nie mogę. Tutaj jest najbliższe nasze takie ala community center, które mamy niedaleko naszego mieszkania. Jedziemy w dalszą drogę, dlatego nie podeszliśmy piechotką, ale ogólnie tak wygląda.
Dobra, słuchajcie, mam już załatwioną swoją kartę. Pokażę Wam, jak ona wygląda tutaj w Busan. I wygląda w taki sposób. Ma nawet tutaj swojego kurczaczka. Nie wiem, mewa albo kurczaczek. To jest znak, maskotka Busanu. I jedna z takich ważniejszych rzeczy to mamy do wykorzystania 180 000 wonów i co jeszcze? Do końca tego roku, czyli do końca grudnia mamy te pieniądze do wykorzystania. Jeżeli nie wykorzystamy, to niestety przepadają. I z takich informacji dodatkowych to było całkiem sporo problemów. Raczej musieliśmy trochę poczekać, dlatego że oprócz tam, że się nie dogadali, to był problem z tym, że jestem obcokrajowcem. Tutaj w okolicy za dużo obcokrajowców nie mamy, więc to też jest taka dla nich bardzo trudne czasami, nie tylko tutaj, bo na przykład koleżanka moja, która musiała załatwiać w bankach, miała sporo problemów i to nie znaczy, że w Busan czy Seul to naprawdę czasami niewiedza samych pracowników potrafi przysporzyć sporo problemów. Dobra, gdzie teraz lecimy? Pojedziemy zjeść lunch. Po lunchu mamy plan załatwienia ubezpieczenia, więc będziemy to załatwiać dzisiaj i na koniec jeszcze jedyna sprawa, o której Wam później powiem. Trzymam Was trochę w niepewności, ale wolę po prostu powiedzieć wszystko po kolei. Jak załatwimy ubezpieczenie, to też Wam przedstawię, jak to było i ogólnie jak to wygląda. Dobra, lecimy na lunch i wtedy po lunchu się widzimy. I spent roughly 3 hard years in Los Angeles with dreams to be a superstar. Everybody thought it was a joke until I came up and I made Okej, lecimy do Daiso. Mamy jeszcze trochę czasu, a muszę kupić opakowania na prezenty dla Eliasza kolegów. Na te prezenty, które kupiłam im w Polsce po wyjeździe. Taka jest tradycja w Korei ogólnie, że dzieciaki jak wyjeżdżają gdzieś na wakacje, to kupują prezenty. Nie w każdym przedszkolu tak jest i u nas nie do końca tak można takie prezenty dawać, więc się zastanawiam, jak to wszystko ogarnąć, żeby nauczycielka nie była zła, więc nawet pomyślałam, żeby do szafeczek, tam gdzie mają swoje buty, wkładać takie paczuszki dla wszystkich. O, tam jest. Pierwszy Daiso po powrocie, więc trzeba się rozejrzeć przy okazji. O, you can hold. Co ciekawego tutaj mają? A here is still some bag. A, to pick. Tutaj mamy tego więcej, ale but this is, I think, too small. I still feel like I'm not enough for me. Jest w tym Daiso i ma teraz PDR Glow Cream za ile? Nie ma to. 5000. Ma PDR Glow Sun Essence i Glow Elastic Wrinkle. Jakiś szocik. I chyba wezmę ten krem. Zobaczę. Przetestuję, czy się w ogóle opłaca kupić. Mój mąż
mąż na chwilę gdzieś poszedł, więc wytłumaczę Wam sytuację, która u nas się zadziała w życiu. Niestety nie jest to może najprzyjemniejsza rzecz, no ale myślę, że sobie na spokojnie z tym poradzimy. Słuchajcie, wtedy kiedy mój mąż był w szpitalu, to miał wypadek. Wtedy nie mogłam nic Wam na ten temat powiedzieć, bo taka była sytuacja, że niestety nie mogłam nic Wam zdradzić, ale teraz, jako że ta sprawa w ogóle się przedłuży, nie wiadomo do kiedy się przedłuży, to postanowiłam, że mogę Wam zdradzić co nieco z tej sytuacji, taka nauczka. Niestety wtedy, kiedy mój mąż miał wypadek, ktoś w mojego męża wjechał. Mieliśmy na szczęście wszystkie zdjęcia, filmy z tego wydarzenia, dlatego też nie było problemu, jeżeli chodzi o powiedzenie, kogo to wina. Po prostu pan zaczął cofać i uderzył w mojego męża. Niestety poszedł do szpitala, niestety poszedł do szpitala i okazało się, że ma problemy z kolanem. Był w szpitalu nawet całkiem długo, jak Wam opowiadałam. Później jeszcze chodził na dodatkowe naświetlania i tym podobnego. Prawdopodobnie też będzie musiał mieć operację na to kolano. Nic poważnego, nie bójcie się, naprawdę nie jest to jakaś poważna sprawa, ale niestety ten wypadek spowodował, że jednak będzie musiał wziąć tą operację, żeby go kolano tak nie bolało. I ostatnio, od jakiegoś dłuższego czasu, coraz trudniej dostać odszkodowanie z firm i wielu sprawców decyduje się na drogę prawną i żeby całość tego postępowania przeszła przez sąd. Dlatego mój mąż dostał powiadomienie z Urzędu Sądownictwa w Korei, że został pozwany o to, że bezpodstawnie przebywał w szpitalu. Dlatego mój mąż ma miesiąc załatwiania wszystkich dokumentów i przez ten miesiąc ma prawo, jakby to powiedzieć, to nie jest odwołanie się od sprawy, bo jeszcze żadna sprawa nie została zakończona, mój mąż nie jest winny ani nic, ale jakby, żeby zacząć. I mój mąż został postawiony przez tego sprawcę do sądu, oskarżony o to, że bezpodstawnie został dłużej przetrzymany w szpitalu, że nie było tutaj żadnych podstaw, żeby mógł być w szpitalu tak długo oraz brać jakieś dodatkowe leczenia. Mój mąż na to wszystko ma dokumenty. Oczywiście w sądzie jest to ważne, żeby przedstawić dokumenty od lekarza, który nie zajmuje się orientalną medycyną, a przedstawienie dokumentów od typowego lekarza, takiego jak na przykład chodzimy do Polski. Dlatego też mój mąż już zaczął zbierać wszystkie dokumenty i poszedł do zwykłego lekarza, który przedstawił, że tak, ten problem kolana nie był wcześniej, a został spowodowany przez ten wypadek samochodowy. Do tego ma wszystkie właśnie zdjęcia oraz filmiki i teraz, jeżeli ten sprawca złożył dokumenty w sądzie, to teraz mamy miesiąc na to, żeby się odwołać, bo to nie jest, my nie jesteśmy jeszcze, nie było żadnej rozprawy sądowej, ale żeby jakby podjąć rękawicę, mogłabym tak określić, żeby podjąć rękawicę, że się nie zgadzamy na to, żebyśmy zostali postawieni pod sądem, bo byśmy po prostu give up tą sprawę. Dlatego też mój mąż zdecydował, że będzie walczył o swoje prawa razem z tym sprawcą, bo on nie jest tutaj poszkodowany, więc będziemy się sądzić z tym panem. I jeszcze jedna taka rzecz, w Korei można dostać tak zwanego prawnika z urzędu i my będziemy właśnie o takiego prawnika z urzędu się starać. Jeżeli chodzi o dokumenty, to dzisiaj właśnie będziemy dawać dokumenty, że zgadzamy się na proces sądowy i drugi, że chcemy mieć prawnika z urzędu. Myślę, że to taka
interesująca rzecz, więc postanowiłam, że Wam o tym wszystko opowiem, tym bardziej, że to będzie trwało bardzo długo. Mój mąż mówi, że nawet do roku. Tutaj w ogóle daję Wam rozpiskę, jak mniej więcej to postępowanie w sądzie będzie wyglądało. To, co mam zaznaczone, to jest to, w jakim momencie jesteśmy, czyli składanie dokumentów, zgodzenia się na proces sądowy oraz szukanie prawników. I liczymy na to, że w 100% wygramy, ale wiecie, historie są różne, więc wszystko może się zdarzyć. Oczywiście mój mąż ma wszystkie dokumenty. W ogóle okazało się, że będzie postawiony do sądu, kiedy ja byłam w Polsce, ale nie chciał mnie za bardzo denerwować, stresować tą całą sytuacją. W ogóle w Polsce też się zdarzyło to, że usunęłam przez przypadek, to też jest osobna historia, przez przypadek wszystkie zdjęcia i filmiki z tego wypadku, więc naprawdę zaczynało się robić strasznie i niebezpiecznie, ale na szczęście udało mi się to odzyskać i prawdopodobnie będziemy mieli na spokojnie tą wygraną sprawę, no ale niestety musimy jednak przez ten cały proces przejść. Dobra, wyszliśmy już z sądu. Niestety nic nie mogłam nagrać, ponieważ pani na początku z ochrony zabrała mi kamerę. Co się dziwić, było to do przewidzenia, że prawdopodobnie w środku nie można nagrywać. Załatwiliśmy wszystko, naprawdę króciutko to poszło, bo jakieś 5 minut już mieliśmy oddane papiery. Bardzo dużo pomieszczeń. Na początku poszliśmy do spraw rodzinnych, ale pani powiedziała, że to nie tutaj. Sprawy właśnie takie komunikacyjne są w innym pomieszczeniu. I tam wystarczyło tylko oddać papierek, podpisać dokumenty i pierwszy etap jakby zakończony. Jeżeli chodzi o sam budynek sądu, to ja w Polsce chyba nie miałam nigdy okazji bycia w sądzie, dlatego ciężko mi porównać, ale ten sąd jest ogromny i ma bardzo dużo takich nietypowych, moim zdaniem, pomieszczeń, które chyba nigdy bym się nie spotkała, nie pomyślałabym, że mogą być w sądzie. To na przykład był convenience stores, była poczta, było nawet miejsce dla osób po rozwodzie, żeby mogły na przykład skorzystać z miejsca na ich spotkanie, rodzinne spotkanie. Trochę dziwnie to brzmi, ale jest takie miejsce. Do tego były jeszcze banki, więc naprawdę spory budynek i ze sporą liczbą różnych takich pomieszczeń, miejsc, które były jak dla mnie troszkę nietypowe. Dobra, teraz wracamy do domu. Jeszcze chwilę będziemy mieli odpoczynku po to, żeby później pójść po Eliasza. Zobaczymy, co dzisiaj będziemy jeszcze robić. Na pewno chciałabym już spakować upominki dla przyjaciół mojego synka z przedszkola i później Wam odpowiem na pytanie, które zadaliście przy okazji. Miało być to do Q&A, ale myślę, że właśnie przy okazji prezencików do przedszkola mogę Wam wytłumaczyć, o co z nimi chodzi i dlaczego dajemy taki prezent. Przyszło zamówienie, mamy ryż, zamówiłam wczoraj ryż, my używamy 5-kilogramowy ryż, taki z królem sejongiem.
najlepszy jest jak na tą porę roku i na tą ilość ryżu, ile my jemy, dlatego że niestety nie zużywamy aż tyle ryżu, żeby mieć większy i też nie mieści nam się za bardzo w lodówce, więc ten ryż jest najlepszy. My też go zaczęliśmy miksować z innymi nasionami, dlatego jeszcze mniej tego białego ryżu nam schodzi. A druga paczka to jest moja kawa. Kupiłam tym razem Helibin Blend Roasting Point City. Jest to kawa 100% arabika z połączeniem kakao, nuc i kokoa. Pół kilograma, dlatego że kupuję też mniejsze opakowanie. Im mniejsze kupuję, tym świeższa ta kawa jest, więc bardziej polecam. Zobaczymy, posmakujemy, czy naprawdę będzie tak pysznie smakować, jak jest napisane na opakowaniu. Mama, to nie było. No bo tutaj nie możesz dotykać tego. Tu. Znowu no. Dobra. Dzisiaj będzie pasta carbonara na obiad. Jest już ze śmietaną, wiem, są ulubieńcy carbonary ze śmietaną, ale też są jej przeciwnikami. Ja robię w taki sposób, bo po prostu mi jest wygodniej, mój mąż lubi, więc czemu by nie? Ja tak różnie. I też obawiam się, że te z jajkami, one nie do końca są ścięte, więc wolałabym mojemu synowi tego nie dawać, więc tym razem ze śmietaną, a jak troszkę podrośnie, to wtedy przerzucimy się bez śmietany. Ja po prostu tego też mniej będę jadła, bo ostatnio nie mam ochoty na dużo jedzenia. Słuchajcie, ja już jestem gotowa do pakowania. Eliasz śpi, więc zacznijmy pakowanie prezencików. Przy okazji pokażę Wam, co udało mi się zakupić dla dzieciaków i razem to tak naprawdę ogarnęliśmy z moją rodziną, bo oni też zaproponowali co nieco i patrzcie, kupiłam takie właśnie torebeczki. Myślę, że są bardzo słodkie i dzieciakom się spodobają. Wydają się w ogóle takie mocne, więc super. I pierwszą rzeczą, którą zakupiliśmy, to mamy taki zestaw kred. Ja wpadłam na ten pomysł, bo moja siostra kupiła dla Eliasza, żeby on sobie rysował na dworze po tych takiej brukowej kostce i zauważyłam, że tu w Korei ogólnie dzieciaki się tym nie bawią. Jedna osoba, która się tym bawiła, to była dziewczyna, którą ja poznałam. Ona tutaj przez moment mieszkała i niestety wyprowadziła się do Incheon. Miała trójkę słodkich dzieciaków, 2 dziewczynki i jednego małego noworodka chłopczyka i ona jako jedyna miała właśnie takie kredy do zabawy dla dzieciaków, więc ja tak też mi wpadło, że to mógłby być fajny prezent. I do tego mamy smoothie, banan, szpinak, pomarańcza, więc nie wiem, czy mi się spodoba, ale spróbujmy, czemu by nie. Oczywiście mam tutaj Principolo. Mój mąż przywiózł Principolo i także dał dla swoich współpracowników i dla dzieciaków także im damy po takim batoniku. Włożę do siateczki oraz mam krówki. Mam krówki o smaku banana, więc słuchajcie, jest ciekawa i do tego jest wegańska. Obydwie te krówki, banan i tofi, są wegańskimi. Zobaczymy, ile mamy w środku. Albo damy po 2, albo po jednym takim. I mam też inne krówki, bardziej takie typowo polskie krówki z kaszubską, tak mi się wydaje, tak, krówka z Kaszub, słuchajcie, myślę, że bardzo fajna i wrzucamy i taka paczuszka powędruje do każdego z dzieciaków. I było zapytanie od moich widzów, o co chodzi z tymi paczuszkami, czy za każdym razem się tak przywozi z jakiejś wycieczki, czy w każdym przedszkolu to działa. I
odpowiadając na to pytanie, i to jest tak, że to zależy od przedszkola, zależy od zasad w przedszkolu, ale ogólnie przyjętą taką normą ogólnie w koreańskim społeczeństwie, nie tylko u takich maluchów, to jest właśnie dawanie prezentów po różnych wycieczkach. Mój mąż często od swoich współpracowników z pracy, jeżeli oni gdzieś wyjechali na wakacje, na przykład do Wietnamu, do Japonii, czy do innego miejsca, zawsze mu przywozili swoim współpracownikom jakieś takie małe prezenciki, upominki, żeby pokazać, że byli gdzieś, że mają, że myśleli o Was i tak samo też mój mąż w tym roku na przykład zakupił dla swoich współpracowników skarpetki w wzorach właśnie typowo polskich. Myślę, że bardzo ciekawe, bo były i tam pierogi, chyba z tego co kojarzę, ten kurczak taki też znany z polskich takich wyznań i oczywiście też każdy współpracowników pytał się mojego męża, co na przykład znaczą, bo mają takie zainteresowanie. Bardzo myślę, że lubią ogólnie dowiedzieć się czegoś ciekawego z tego miejsca, w którym Koreańczycy pojechali na wakacje. I tak samo ogólnie w Korei, w przedszkolach, dzieciaki także przynoszą swoje pamiątki dla swoich kolegów w przedszkolu. Oczywiście wszystko to zależy od przedszkola, ale na przykład tak jak wcześniej było to wręcz takie normalne, żeby dawać prezenty w przedszkolu nie tylko dzieciom, ale też nauczycielkom, raczej w przedszkolu, w żłobku bardziej. Także nauczycielki dostawały prezenty. Teraz jak Eliasz jest w przedszkolu, tym bardziej rządowym przedszkolu, nie możemy dawać nauczycielkom żadnych prezentów, jakichś upominków, kwiatów, coś tak jak w Polsce na przykład bardzo popularne są na Dzień Nauczyciela kwiaty, to na przykład w Korei w rządowych przedszkolach to na 100% wiem, na pewno nic nie można dawać. Dlatego też obawiałam się, że w tym roku, jak ja mam dać te paczki, czy nauczycielka się zgodzi je przyjąć i przekazać dzieciom, i mój mąż powiedział, że tutaj w tym wypadku, jeżeli nic nie dam nauczycielkom, nie ma problemu, żeby dać dzieciakom takie paczki. Mam nadzieję, że wyjaśniłam mniej więcej, jak to działa tutaj w Korei i dajcie znać, czy w ogóle Wam się podoba taka nie wiem czy zasada, ale taka po prostu przyjemność dla swoich kolegów, współpracowników. Czasami potrafi to sprawić nam nieźle problemu, bo mieliśmy takie małe problemy, jeżeli chodzi o dawanie paczek, co mieliśmy kupić, bo to też nie jest prosto wymyśleć dla Koreańczyka, czy po prostu osoby z innego kraju, żeby im się coś spodobało. Rok temu, z tego co pamiętam, to mój mąż kupił ptasie mleczko, chyba nie. Na pewno jakieś słodkości, bo byliśmy w sklepie kupić słodkości i kupiliśmy dla kobiet krem ziaja, bo ziaja jest kremem bardzo popularnym w Korei. Ja tutaj będę resztę pakowała, widzę, że ten czas mi szybko ucieka, więc będę się tutaj już z Wami żegnała. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zapraszam Was do polajkowania, subskrypcji mojego kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Pa! Jeszcze mam dużo do pakowania.